Czy słowa wypowiedziane albo napisane przez pracownika rzeczywiście mogą kosztować go pracę? Czy krytyka pracodawcy może być podstawą zwolnienia dyscyplinarnego? Porozmawiajmy szerzej o granicach swobody krytycznych wypowiedzi w miejscu pracy. Ale zanim przejdziemy do dzisiejszej historii, to zachęcam Państwa do subskrybowania kanału Studio Gesell. Czy pracownikowi może nie podobać się to, jak postępuje jego pracodawca? Może. Powiem więcej. Może nie podobać mu się tak bardzo, że aż decyduje się o tym powiedzieć na głos. Nie trzeba być dyrektorem działu HR, aby wiedzieć, że na linii pracownik-pracodawca różne perspektywy mogą się ścierać. To naturalne. I wszystko jest dobrze, jeżeli to ścieranie się zdań skutkuje, że tak ładnie powiem, budowaniem fundamentu dialogu i ewentualnych zmian w firmie. Gorzej, jeśli efektem wspomnianego ścierania się jest dyscyplinarka i postępowanie sądowe. I dzisiaj skoncentrujemy się na tej gorszej opcji. Mamy sobie spółkę. Spółka świadczy usługi magazynowe. Zatrudnia rzesze ludzi. Ważna jest dla niej dobra reputacja na rynku, wszak konkurencja jest duża. Zarząd regularnie śledzi pojawiające się w sieci opinie na temat świadczonych przez spółkę usług. Z czasem jednak coraz więcej komentarzy zaczyna pochodzić nie od kontrahentów, a od pracowników. I nie wszystkie są pozytywne. I tak, pewnego pochmurnego dnia użytkownik o pseudonimie Anonimowy Krytykant zostawił komentarz. Nie polecam, przestrzegam. Brak szacunku dla pracownika totalny. Myślę, że kupią każdego. Pracodawca, delikatnie rzecz ujmując, nie był zachwycony. Podjął stanowcze działania i zamieszczony wpis usunięto. Ale niesmak i rysa na reputacji pozostały. Pracodawca postanowił, że musi bronić swojego dobrego imienia. Wszak twarz ma się tylko jedną, nawet jeśli jest się osobą prawną. I na pierwszy ogień pracodawca wybrał drogę postępowania karnego i postanowił złożyć prywatny akt oskarżenia. Zarzucił anonimowemu krytykantowi pomówienie spółki za pomocą środków masowego komunikowania. Postępowanie karne toczyło się swoim tempem. W jego trakcie wyszło na jaw, że wpis, który był przyczyną całego tego zamieszania, zamieściła szeregowa pracownica spółki. Nazwijmy ją Iwona Krytyczna. Zapytacie Państwo, jak zakończyło się postępowanie karne? Zostało umorzone. Ten wątek zatem w naszej historii zostawiamy za sobą. Ale pracodawca nie uważał całej sprawy za zamkniętą i postanowił zakończyć współpracę z panią Iwoną. W sumie trudno mu się dziwić. W tym celu nie zdecydował się jednak na zwykłe wypowiedzenie, tylko złożył oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Czyli wręczył tak zwaną dyscyplinarkę. Pracodawca uzasadnił, że wpis, który zamieściła pani Iwona Krytyczna, mógł poniżyć spółkę oraz narazić na utratę zaufania potrzebnego do prowadzenia działalności gospodarczej. Zdaniem pracodawcy pani Iwona przekroczyła granicę dozwolonej krytyki, co stanowiło przejaw braku lojalności i naruszenia zasad współżycia społecznego. Myślę, że nie zaskoczę Państwa, kiedy powiem, że sprawa skończyła się w sądzie. Żeby zrozumieć, co w tej sprawie było istotne, przypomnijmy sobie, czym jest wypowiedzenie dyscyplinarne z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Mówi o nim artykuł 52, paragraf 1, punkt 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Brzmi sensownie. Ale co to znaczy ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych? Okazuje się, że nie jest to wcale puste hasło. Żeby można było mówić o ciężkim naruszeniu podstawowych obowiązków pracowniczych, zachowanie pracownika musi spełniać jednocześnie 3 warunki. Po pierwsze, musi być bezprawne. To znaczy naruszać przynajmniej jeden podstawowy obowiązek pracowniczy. W naszej sprawie pracodawca twierdził, że Iwona Krytyczna przekroczyła granicę dozwolonej krytyki i tym samym naruszyła obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy i obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego. Po drugie, musi naruszać interes pracodawcy. Względnie przynajmniej zagrażać temu interesowi. Przy czym, uwaga, wcale nie musi to być interes majątkowy. W naszej sprawie pracodawca twierdził, że pani Iwona swoim komentarzem naraziła reputację i dobre imię pracodawcy na szwank. I po trzecie, musi być zawinione. Przy czym chodzi tu o winę umyślną albo przynajmniej rażące niedbalstwo. W naszej sprawie pracodawca twierdził, że Iwona Krytyczna zdawała sobie sprawę, że napisany przez nią komentarz może naruszyć dobre imię pracodawcy i wiedziała też, że narusza obowiązek pracowniczy, jakim jest dbanie o dobro zakładu pracy. Dobrze. Powtórkę ze zwolnienia dyscyplinarnego mamy za sobą i możemy wrócić do naszej historii. To, że pani Iwona Krytyczna była autorką komentarza, było bezsporne. Trzeba było jednak rozważyć, czy napisanie takiego komentarza uzasadniało zwolnienie dyscyplinarne.
I co takiego stwierdził sąd? Po pierwsze i najważniejsze, sąd podkreślił, że pracownik ma prawo do krytyki pracodawcy. Krytyka ta powinna być jednak wyrażana w stosownej formie i z zachowaniem określonych granic. Krytyka pracodawcy sama w sobie nie stanowi naruszenia obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy czy zasad współżycia społecznego, pod warunkiem, że pracownik nie przekracza granic dozwolonej krytyki. Pytanie zatem brzmi, co to znaczy, że krytyka jest w dozwolonych granicach? Spieszę z odpowiedzią. Po pierwsze, musi być uzasadniona, a pracownik powinien mieć chociaż subiektywne przekonanie, że krytyka jest oparta na faktach zgodnych z prawdą. Po drugie, musi mieścić się w ramach porządku prawnego, czyli być zgodna z prawem. I po trzecie, musi cechować się odpowiednią formą. Co to znaczy? Że naganne są wulgaryzmy, określenia, które dążą do poniżenia czy obrażenia pracodawcy albo innych pracowników. I po czwarte, istotne są czas i miejsce wyrażenia krytyki, bo krytyka nie może dezorganizować pracy, ani uniemożliwiać normalnego funkcjonowania zakładu pracy. Finalnie sąd stwierdził, że wpis Iwony Krytycznej nie przekroczył granic dozwolonej krytyki pracodawcy. W szczególności sąd uznał, że wpis pani Iwony nie był obraźliwy ani poniżający dla pracodawcy. Dyskusyjne, prawda? Po drugie, sąd zwrócił uwagę na to, że treść wpisu nie była wulgarna. A nadto wpis był tylko jeden, był krótki, krytyka nie miała zatem powtarzalnego charakteru. Sąd zwrócił uwagę też na to, że wpis nie opisywał konkretnych zdarzeń czy osób, a pani Iwona nie poinformowała nikogo z pracy o zamieszczeniu tego wpisu. Jeżeli pani Iwona nie przekroczyła granic dozwolonej krytyki, to tym samym nie naruszyła obowiązku dbania o dobro zakładu pracy, ani obowiązku przestrzegania zasad współżycia społecznego. Tym samym nie doszło do spełnienia pierwszej przesłanki uzasadniającej zwolnienie dyscyplinarne, czyli bezprawności. Dodatkowo sąd wskazał, że nawet gdyby hipotetycznie pani Iwona przekroczyła granicę dozwolonej krytyki, naruszając tym samym obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy, to nie oznaczałoby to automatycznie, że dopuściła się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Kluczowe jest bowiem to, czy spełnione zostały pozostałe przesłanki kwalifikacji zachowania pracownika jako ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Przypominam, że muszą być one spełnione łącznie. W ocenie sądu wpis pani Iwony nie zagroził interesom pracodawcy, a tym bardziej ich nie naruszył. A przynajmniej pracodawca tego nie wykazał. Sąd nie dostrzegł też u pani Iwony rażącego niedbalstwa w podejściu do obowiązków pracowniczych, bowiem jej wpis był niewulgarny, a zdaniem sądu nie zawierał też zniesławiania czy znieważania kogokolwiek. Podsumowując, sąd uznał, że po pierwsze, wypowiedź pani Iwony nie przekroczyła granic dozwolonej krytyki, więc nie doszło do naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, a także nie zostały spełnione łącznie wszystkie przesłanki, które pozwoliłyby na stwierdzenie po stronie pani Iwony ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Stąd rozwiązanie z panią Iwoną umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym było zdaniem sądu bezprawne. Pracodawca musiał zatem zapłacić byłej pracownicy odszkodowanie. Co jest ważne w tej historii, a o czym wcześniej nie mówiłam, sprawa przeszła przez 2 instancje. A dlaczego o tym wspominam? Bo sąd pierwszej instancji wydał wyrok odwrotny i stwierdził, że dyscyplinarka była uzasadniona. Jak widzimy, nie jest to wszystko takie czarno-białe. Jaki morał z tej historii płynie dla nas wszystkich, zarówno dla pracodawców, jak i pracowników? Po pierwsze, każdemu pracownikowi przysługuje prawo do krytyki pracodawcy. Krytyka ta jednak nie może być dowolna. Musi odbywać się w dozwolonych granicach. W szczególności przy krytyce pracodawcy niedopuszczalne są wulgaryzmy, obrażanie, poniżanie, przedstawianie zdarzeń nieprawdziwych. Krytyka zawsze musi być uzasadniona i wyważona. Po drugie, jednymi z podstawowych obowiązków pracownika wyartykułowanych w Kodeksie pracy są dbałość o dobro zakładu pracy i przestrzeganie zasad współżycia społecznego. Oceniając, czy krytyka pracodawcy nie przekroczyła dopuszczalnych granic, należy w pierwszej kolejności ustalić, czy działania pracownika nie naruszyły tych obowiązków. Powyższe siłą rzeczy zawsze będzie mocno ocenne i zawsze zależy od konkretnego stanu faktycznego. Po trzecie, pracodawca ma szerokie pole możliwości, jeżeli chodzi o reagowanie na krytykującego opinię, również w internecie. Prowadzenie adekwatnych procedur wewnętrznych, rozmowa z pracownikiem w pewnych sytuacjach, nagana czy upomnienie, a nawet zwolnienie z pracy, ale z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Zwolnienie dyscyplinarne jest natomiast zawsze opcją ostateczną. Należy pamiętać, że sięgamy po nie jedynie wyjątkowo, a zatem wyłącznie w przypadku najcięższych i rażących naruszeń po stronie pracowników. Jako pracownicy z kolei pamiętajmy, że moc słowa, szczególnie w erze mediów społecznościowych, niesie za sobą zarówno możliwości, jak i odpowiedzialność. Krytyka bywa nie tylko konstruktywna, ale i kontrowersyjna, czasem nadużywana lub niesprawiedliwa. Należy pamiętać o granicach dopuszczalnej krytyki i że bycie pracownikiem to nie tylko prawa, ale też obowiązki. Jako pracodawcy pamiętajmy natomiast, że poszanowanie różnych perspektyw
i umiejętność przyjmowania konstruktywnej krytyki to podstawowy motor rozwoju każdej organizacji. Reakcje na krytykę zawsze dobierajmy proporcjonalnie i adekwatnie do sytuacji. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Pamiętajcie, aby subskrybować kanał Studio Gesell, aby być na bieżąco z naszymi filmami. Jeżeli macie pytania dotyczące dzisiejszego tematu, piszcie śmiało w komentarzach. Do zobaczenia.